Witam Was bardzo serdecznie w Pruszczu Gdańskim. Jest to miasto położone niedaleko Gdańska, niedaleko morza. Nie było to w moich planach na ten rok, żeby tutaj odwiedzić, ale jest ze mną gość specjalny, który akurat trzyma tą kamerę. Ale to dowiecie się w przyszłości, w tym odcinku. Zapraszam serdecznie do oglądania o ciekawostkach i historii Pruszcza Gdańskiego. A jest co oglądać. Niepozorne miasto, pełne wielu atrakcji i ciekawych rzeczy do obejrzenia. Moi drodzy, właśnie znajdujemy się u wrót faktorii handlowej z okresów wpływów rzymskich. Jak wiadomo, przez Polskę przechodził słynny bursztynowy szlak rzymski, gdzie Rzymianie kupowali bursztyn. Byli na to bardzo chętni i tutaj jest właśnie taki skansen w Pruszczu Gdańskim, który odwzorowuje te lata przed naszą erą, ponieważ wiele odkryć archeologicznych wskazuje, że tutaj właśnie był brzeg już morza, gdzie właśnie byli poławiacze i rzemieślnicy w bursztynie. My szukamy wejścia do tego skansenu, a Was już zapraszam do oglądania. Siemano. Cześć! Słyszałem, że chcesz mi coś poopowiadać o Pruszczu? Słuchaj, nie wiem czy wiesz, ale historia Pruszcza Gdańskiego sięga czasów prehistorycznych, gdzie to już w VI-VIII wieku ludzie tutaj się osadzali, w wieku przed naszą erą oczywiście. I są na to bardzo liczne znaleziska archeologiczne, które dowodzą na istnienie tutaj osad, które parały się łowieniem bursztynów. Okej. W okresie wpływów rzymskich, czyli w czasach I wiek przed naszą erą do IV wieku przed naszą erą, to był główny port przy dawnym ujściu Wisły. I było to miasto portowe, miasto, wieś, osada. I Rzymianie właśnie do tego miejsca tutaj zawitali, bo było to miasto, miejscowość przy samym brzegu. Okej. Istnieją też przesłanki, że Pruszcz Gdański był szybciej niż sam Gdańsk. Okej. No, okej. Ładnie. W sensie ciekawe. Archeolodzy znaleźli tutaj urny oraz monety arabskie, monety rzymskie, wyroby z bursztynu, wyroby ze szkła, które stanowiły o potężnych, rozległych szlakach handlowych tego miejsca, tej miejscowości. I niestety w V-VI wieku naszej ery zmiany środowiskowe doprowadziły do tego, że opadł poziom wody i to miejsce straciło dostęp do morza i dostęp do ujścia Wisły, co przyczyniło do utraty ważnego punktu na mapie handlowej i Pruszcz stracił na znaczeniu przez właśnie zmiany środowiskowe. Nie miałem o tym pojęcia. Fajne ciekawostki. A ze mną jest Maku. Siema. On prowadzi kanał na YouTubie, jest właśnie w okresie przeobrażenia, także zapraszam na kanał Maku. Link w opisie. Jeśli mnie słychać. Content rozrywkowy połączony z historią, z terenami, z dzielnicami Gdańska.
Ale więcej na to wszystko jeszcze przyjdzie czas. mam nadzieję, że widzowie, którzy łakną rozrywki, dostaną. Zapowiada się dobrze, tak? No, tak, trzeba myślę, że tak. Myślę, że sami musicie je zobaczyć. Oglądajcie kanał Maku. I nie będzie to parzenie kawy. No dobrze. A my przejdziemy już do tej słynnej faktorii skansenu w Pruszczu Gdańskim. Słowo pruszcz pochodzi najprawdopodobniej od słowa Prus, odnoszącego się do Prusów, czyli bałtyjskiego ludu zamieszkującego te tereny przed podbojem przez Krzyżaków. Forma pruszcz jest typowa dla nazw słowiańskich oznaczających miejsce związane z daną osobą, plemieniem lub cechą. Moi drodzy, właśnie znajdujemy się w chacie wodza, gdzie możecie zobaczyć rzeczy, które archeologowie znaleźli w tych gablotach. Bursztyn, mamy narzędzia, ceramikę. Jest to znak tego, że ludzie właśnie osadzili się na tych terenach przed naszą erą w wieku, powiedzmy, 500 lat przed naszą erą. Jest to chata wodza. Wszystko tutaj macie interaktywne, dotykowe. Ładnie tutaj jest wszystko pokazane. Macie film z językiem angielskim, napisami angielskimi. Także dla osób anglojęzycznych jest też tutaj miejsce, żeby zwiedzić i się dowiedzieć, co się działo na tych terenach przed wiekami. Moi drodzy, opuściliśmy właśnie chatę wodza, gdzie mamy pokazane wystawę znalezisk archeologicznych.
na terenie Pruszcza Gdańskiego. Moi drodzy, zobaczcie tutaj. Czy to Wam nie przypomina takich monolitów, które były stawiane przy miejscu pochówków dawnych ludzi? Ponowny rozkwit Pruszcza Gdańskiego zapadł na czasy powstania i rozwoju pobliskiego Gdańska, gdzie słowo Pruszcz Gdański, Pruszcz, zostało zapisane jako pierwszy raz w 1307 roku, a w 1008 roku te tereny przejął zakon krzyżacki i to właśnie krzyżacy wykopali ten oto kanał raduński. W 1347 roku krzyżacy przekopali koryto Raduni, tworząc kanał Raduni, który istnieje do dzisiaj. Było to bardzo ważna inwestycja, która doprowadzała energię do młynów oraz stwarzała dogodność picia wody pitnej dla mieszkańców tej miejscowości. A kanał Raduni właśnie tutaj przepływa. Bardzo ładnie tutaj. Dzięki tej inwestycji znaczenie Pruszcza wzrosło, ale stało się również punktem newralgicznym ataków nieprzyjaciół, ponieważ wszyscy, co chcieli zaatakować Gdańsk, uderzali najpierw w Pruszcz Gdański i w kanał Raduni. Moi drodzy, ten budynek to hala targowa, gdzie, jak sama nazwa wskazuje, odbywał się handel. Tutaj najprawdopodobniej przyjeżdżali Rzymianie, którzy wymieniali szkło, wyroby ze szkła, skóry na towary, rynsztunek rzymski, moi drodzy. Proszę bardzo. Dowód na to, że Rzymianie te tereny odwiedzali dość często. Sprawiając, że to miejsce było ważnym centrum handlowym na szlaku bursztynowym. To, co Wam mówiłem wcześniej. A tu mamy przedstawione stroje gockie. Nie będę Wam opowiadał szczegółów, ponieważ sami musicie odwiedzić faktorię handlową w Pruszczu Gdańskim, kanał Maku, który otwiera nowy content, ale to wszystko zobaczycie na jego kanale, link macie w opisie. Czy wiedziałeś, Maku, że w 1367 roku komtur gdański Ludwik von Essen nadał Pruszczowi wsi Pruszcz prawo na planie chełmińskim, co dostarczyło temu miejscu większego prestiżu, a podczas wojny 13-letniej
w 1454 roku stacjonowały tutaj wojska polskie. Trochę dawno. Po zakończeniu wojny w 1466 roku ta miejscowość na mocy traktatu toruńskiego, pokoju w Toruniu, została włączona w teren Prus Królewskich i ta miejscowość została nadana jako wieś podmiejska Gdańska, czyli była zależna od Gdańska. Myślę, że jeszcze wiele się dowiemy na temat Pruszcza Gdańskiego Ja na w pewno. tym odcinku. I widzowie też. Ale zobaczcie też, co my tu mamy. Maszyny, które chroniły Pruszcz Gdański przed najeźdźcami. Faktoria handlowa Pruszcz Gdański. Bardzo miłe miejsce na spędzenie niedzielnego spaceru. Trochę dowiedzenia się o przeszłości tego miejsca, naszego regionu pomorskiego, a przede mną coś z powieści homerowskiej. Koń trojański. Zamknęli mi gastro. Będziemy musieli jechać na kebaba. Idziemy dalej. Chata Kowala, palenisko, narzędzia do wytwarzania. W okresie I Rzeczpospolitej, czyli w czasach od XVI do XVIII wieku, Pruszcz Gdański znajdował się pod patrymonium miasta Gdańsk. Nie było mi to wiadomo. Kiedy to Gdańsk rozwijał się jako miasto portowe. Pruszcz Gdański był to ostatni przystanek na południowej trasie do Gdańska. Wedle przekazów zatrzymywało się tutaj wielu dostojników w drodze do Gdańska, a nawet sami królowie polscy, tacy jak Jan III Sobieski, Jan Kazimierz czy Zygmunt III Waza. Jak się kiedyś budowało chaty? Chaty budowało się w ten sposób, że się brało pale drewna, ustawiało się punkty pionowe i do tych punktów pionowych kładło się poziome pale i szpary zalepiało się błotem z sianem, błotem z trawą suchą, a wyżej dziury łatało się patykami z błotem. Na górze strzecha i mamy chatę, moi drodzy. Mamy chatę. Posadzki tutaj nie ma, bo niepotrzebna była. Palenisko domowe. W takich domach mieszkała cała rodzina, a nawet i zwierzęta. Tu już jest posadzka, czyli z tego, co w mojej głowie się dodaje, odejmuje, to tu były zwierzęta, a tu mieszkali mieszkańcy. Tu mamy mężczyznę, który pracuje, wyrabia coś. Tam dziecko w łożu, a niewiasta tka ubrania i opiekuje się paleniskiem, ogniskiem domowym. Strzecha, posadzka, beczka z bimbrem. Tak mi się wydaje. Może być też wino. O, to jest takie fajne urządzenie.
Nie wiem, czy mogę dotykać, ale to jest pierwowzór wiertarki. Otóż, dobra, pokażę wam, ale cicho. Patrzcie. Bierze się tak i się kręci. Widzicie? To się powinno... kręci się, nie? I robi dziurę. Tak się kiedyś robiło dziury bez wiertarek. Tak właśnie wyglądała chata bursztyniarza wraz z jego rodziną w okresie od I do IV wieku przed naszą erą. Osadę należało bronić, dlatego pod bramą mamy wieżę wartowniczą, mamy dookoła mur z palisady, który całą wioskę okrąża i pozostawia bezpieczną. W takich wieżach stacjonowali wartownicy, których zadaniem było wypatrywanie wroga. A my udamy się teraz w tym kierunku Via Ambra, moi drodzy. Gotycki kościół pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim to najstarszy i najważniejszy zabytek sakralny miasta. Kościół został wzniesiony z inicjatywy zakonu krzyżackiego, który władał tymi ziemiami od początku XIV wieku. Początkowo służył jako parafialna świątynia dla mieszkańców wsi Pruszcz, był centrum religijnym i społecznym okolicy. Po sekularyzacji Pruszcza w wyniku wojny 13-letniej i przejęciu wsi przez Gdańsk, świątynia nadal pełniła funkcję parafialną. W czasie wojen szwedzkich i licznych najazdów kościół był niszczony i grabiony, ale za każdym razem odbudowywany. W XVIII wieku wnętrze przeszło barokową przebudowę, m.in. dobudowano wieżę z hełmem. W XIX wieku w ramach restauracji wykonano neogotyckie elementy, które nadały mu obecny wygląd. Styl architektoniczny kościoła to gotyk pomorski, typowy dla obszaru państwa krzyżackiego. Cegła, prostota i masywna bryła. W 1772 roku na mocy pierwszego rozbioru Polski znaczna część Pomorza Gdańskiego przeszła pod panowanie Prus. Jednak sam Gdańsk wraz z podległymi mu wioskami, w tym Pruszczem, pozostał przy Rzeczypospolitej aż do drugiego rozbioru. W 1793 roku podczas drugiego rozbioru również Gdańsk i jego okolice zostały zaanektowane przez Królestwo Prus. Rozpoczął się trwający ponad stulecie okres przynależności Pruszcza do państwa pruskiego. W czasach napoleońskich nastąpiła chwilowa zmiana. W latach 1807-1813 Pruszcz wszedł w skład wolnego miasta Gdańska, utworzonego przez Napoleona. Lecz po upadku cesarza decyzje Kongresu Wiedeńskiego 1815 roku przywróciły te ziemię Prusom. XIX wiek był dla Pruszcza okresem szybkiej modernizacji i rozwoju infrastruktury. W pierwszej połowie stulecia utwardzono główną szosę z Gdańska do Tczewa, co ułatwiło komunikację. Powstały wówczas ważne zakłady przemysłowe. Uruchomiono dużą mleczarnię i cukrownię. Założono szpital, zbudowano szkołę, działały cegielnie i warsztaty rzemieślnicze. Przełomowym momentem było doprowadzenie kolei w 1852 roku. Otwarto linię kolejową łączącą Gdańsk z Tczewem. Inwestycje te pobudziły lokalną gospodarkę i spowodowały znaczny wzrost ludności. Miejscowość stopniowo przekształcała się w podgdańskie centrum usługowe dla okolicznych wsi.
Mimo rosnącego znaczenia, Poruszcz Gdański formalnie pozostawał wsią. Nie posiadał praw miejskich aż do 1945 roku. Po I wojnie światowej, zgodnie z postanowieniami traktatu wersalskiego, utworzono Wolne Miasto Gdańsk. Od 1920 roku Poruszcz znalazł się w granicach Wolnego Miasta Gdańska, wchodząc w skład powiatu Gdańskie Wyżyny. I tym samym nie został włączony do odrodzonej Rzeczypospolitej. Decyzję o przynależności do Wolnego Miasta uzasadniała struktura demograficzna. Miejscowa ludność była w większości niemieckojęzyczna i luterańska, podobnie jak w Gdańsku. Lata 20. XX wieku okazały się dla Poruszcza pomyślne pod względem gospodarczym. Kontynuowano rozwój przemysłu i infrastruktury, zapoczątkowanych w poprzednim stuleciu. Powstała wtedy m.in. miejska elektrownia oraz nowy młyn. Rozbudowano także lokalne lotnisko, które początkowo funkcjonowało jako cywilne lotnisko sportowe. Działała cukrownia, mleczarnia i inne zakłady produkcyjne oraz rzemieślnicze, co sprawiło, że Poruszcz umacniał swoją pozycję jako ważna osada w obrębie Wolnego Miasta. W przededniu II wojny światowej miejscowość liczyła około 3000 mieszkańców i była dobrze skomunikowana z Gdańskiem. We wrześniu 1939 roku, po agresji Niemiec na Polskę, Wolne Miasto Gdańsk zostało zlikwidowane. Gdańsk i okolice, w tym Pruszcz, oficjalnie wcielono do III Rzeszy. W okresie II wojny światowej Pruszcz znalazł się pod okupacją hitlerowską jako część okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie. Niemieckie władze rozbudowały tutejsze lotnisko. Tuż po wybuchu wojny zostało ono przejęte przez Luftwaffe i znacznie powiększone dla celów wojskowych. W 1942 roku administracyjnie włączono Pruszcz w granice miasta Gdańska, czyniąc dzielnicę pełniącą funkcję zaplecza mieszkaniowego i militarnego dla Gdańska. Okupanci utworzyli również na terenie Pruszcza filię obozu koncentracyjnego Sztutów. Istniał tu podobóz dla kobiet więźniarek. W ostatnich miesiącach wojny przez miasto przetoczyły się ciężkie walki. Działania z 1945 roku spowodowały duże zniszczenia zabudowy i infrastruktury oraz znaczny ubytek ludności. Pruszcz został zajęty przez Armię Czerwoną pod koniec marca 1945, co zakończyło okres niemieckiej okupacji. Po II wojnie światowej Pruszcz znalazł się ponownie w granicach państwa polskiego. W 1945 roku osada uzyskała formalne prawa miejskie, stając się samodzielnym miastem. Dotychczasowa ludność niemiecka w zdecydowanej większości opuściła miasto, a na jej miejsce napłynęli polscy osadnicy z centralnej Polski oraz kresowi repatrianci. W 1951 roku oficjalna nazwa miasta została zmieniona na Pruszcz Gdański dla odróżnienia od innych miejscowości o nazwie Pruszcz w kraju. Powojenne dekady przyniosły dalszą industrializację i rozrost Pruszcza. Odbudowane i uruchomione zostały przedwojenne zakłady. Cukrownia, która pozostawała jednym z największych lokalnych przedsiębiorstw, a także powstały nowe zakłady. Rozwijał się przemysł spożywczy oraz inne gałęzie wytwórczości. Okoliczne tereny utrzymały swoją rolę rolniczego zaplecza dla Trójmiasta, dostarczając płody rolne do Gdańska i Gdyni. Istotnym czynnikiem w powojennej gospodarce miasta stało się wojsko. Dawne niemieckie lotnisko przekształcono w bazę lotniczą Ludowego Wojska Polskiego. Stacjonowały tu m.in. jednostki lotnictwa wojskowego, co zapewniało miejsca pracy i wpływało na charakter lokalnej społeczności. W życiu społecznym Pruszcza odzwierciedlały się szersze procesy zachodzące w Polsce Ludowej. W grudniu 1970 roku miasto było areną wystąpień robotniczych. Pracownicy pruszczańskich zakładów przerwali pracę i uformowali pochód, który przemaszerował ulicami miasta, zachęcając kolejne załogi do strajku. Demonstranci udali się następnie pod siedzibę Komitetu Powiatowego PZPR, a w kulminacyjnym momencie w protestach w Pruszczu brało udział nawet 700 do 1000 osób.
Wydarzenia te, będące częścią szerszych protestów na Wybrzeżu, zostały krwawo stłumione przez władze. W kolejnych latach mieszkańcy Pruszcza uczestniczyli też w ruchu solidarnościowym, a miejscowe zakłady pracy odczuły zmiany związane z kryzysem lat 80. i upadkiem gospodarki centralnie planowanej. U schyłku PRL-u Pruszcz Gdański liczył już kilkanaście tysięcy mieszkańców i coraz bardziej upodabniał się do podmiejskiego satelity Gdańska, choć wciąż zachowywał własną tożsamość lokalnej społeczności. To bardzo dobry kebab. Według mnie zaskoczył mnie. Myślałem, że będzie trochę gorszy, ale moja ocena jest to 7,5-8 na 10. Zapraszam Was do degustacji osobistej. Co mogę o nim powiedzieć? Był bardzo ciepły, dobrze przypieczony, dobrze zgrillowany. Mięso było dobre, było smaczne, było przypieczone i kapustka fajnie chrupała, był chrupiący. Ja miałem wersję dużą, Maku miał wersję mega. No i Maku Wam teraz opowie swoje odczucia co do tego kebaba. Wersja mega była tak naprawdę 15 cm większa od dużej i to była różnica tylko 3 zł. Więc jeżeli ktoś się zastanawia na duży, mały albo mega, to polecam mega. Bardzo dobry, tak jak tutaj Adrian powiedział, chrupiący, cieplutki w środku. Mi się nie rozpadł. Adrianowi się trochę rozpadł. Jeszcze wracając do mojego, to miałem sos łagodny z czosnkowym i trochę faktycznie chyba za mało tego czosnku w czosnku było, ale tak ogólnie to naprawdę jestem w stanie dać mega mocną 8 temu kebabowi i zapraszam serdecznie. Great kebab. No, można powiedzieć, że jest great, no. No i ja jeszcze też dodam właśnie odnośnie swoich sosów, bo ja wziąłem pozycję mieszany i u mnie sosu ostrego nie było czuć. Odcinek się na pewno podobał, bo ja operowałem, więc mam nadzieję, że było widać, że to inna ręka. Subskrybujcie tego gościa, bo naprawdę robi fajną robotę. Polecam serdecznie, fajny content, fajnie trafił, fajnie się rozwija i ja ze swojej strony trzymam mega kciuki i powodzenia życzę. Dziękuję. Subskrybujcie. No, i łapka w górę ma być. Transformacja ustrojowa zapoczątkowana w 1989 roku przyniosła Pruszczowi Gdańskiemu nowe możliwości rozwoju oraz samorządność. W 1990 roku reaktywowano w mieście samorząd terytorialny. Mieszkańcy wybrali własne władze lokalne, co rozpoczęło okres dynamicznych przemian demokratycznych. W wyniku reformy administracyjnej z 1999 Pruszcz ponownie stał się siedzibą powiatu gdańskiego, dzięki czemu umocnił swoją pozycję jako ważny ośrodek administracyjny regionu. W latach 90. i później miasto doświadczyło szybkiego wzrostu urbanistycznego i gospodarczego. Powstały nowe osiedla mieszkaniowe, rozwinął się sektor usług i małej przedsiębiorczości, a także ulokowano tu nowe zakłady produkcyjne na terenach poprzemysłowych. Pruszcz Gdański zaczął pełnić rolę atrakcyjnego miejsca do zamieszkania dla osób pracujących w Gdańsku. Dzięki niedużej odległości od centrum metropolii stał się integralną częścią aglomeracji trójmiejskiej. Znacząco wzrosła liczba ludności, sięgając blisko 30 000. Moi drodzy, właśnie zakończyliśmy naszą podróż po Pruszczu Gdańskim. Mam nadzieję, że ten film pokazał Wam Pruszcz Gdański trochę z innego kąta. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał, a następny będzie z większego miasta, a mianowicie Słupsk. Nie zapomnijcie o partnerze naszego dzisiejszego kanału, mianowicie kanał Maku, gdzie szykuje się nowy content, nowa jakość, nowy Maku, można powiedzieć. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia.